Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie, cześć Mirku, cześć, witam Cię Roman. Jestem, żyję. Witam Cię Maksiu, witam serdecznie. Witaj Nika, witam. Widzę wszyscy prawie na czas. Paul, witam. A właśnie Jarku, witam Cię serdecznie. Witam Mirosław, witam. Kurczę, jacy Wy wszyscy dzisiaj punktualni jesteście. A ja o mały włos bym się spóźnił. Dzięki Mirku, Tobie i wszystkim innym, wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że teraz mnie już dobrze słyszycie. Nie ma problemów z audio. No, dzisiaj ładnie na starcie 21 osób, no coraz lepiej. Witaj Jarosław, witam Cię serdecznie. Coś w tym Jarek jest. No ale jak mówiłem, dzisiaj o mały włos i bym się spóźnił. Fajnie, że jesteście, także dobra, możemy zaczynać. Powiedzcie, co dzisiaj bierzemy, jakąś politykę, jakieś wydarzenie, może bezpartyjny protest rolników, bo wiecie co, tak coś mi tak zaświtało w głowie. Zwróćcie uwagę, że rolnicy przez 8 lat pisuarów w ogóle nie protestowali. Teraz zobaczcie, przed wyborami samorządowymi protestowali, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego protestowali. Teraz są wybory, zbliżają się prezydenckie, rolnicy znowu protestują. No zobaczcie, jak oni to wybierają sobie taki przypadkowy moment protestowania. Aha, moi drodzy, i póki pamiętam dzisiaj, to tak maks 2 godzinki, bo ja koło 8 muszę wyjść. Także no dzisiaj tak z 2 godzinki, tak? Będzie. Oczywiście, Mirek, że to nie jest przypadek. I przypadkowo politycy PiS i nawet ten Alfons, kandydat na prezydenta, który nie ma nic do powiedzenia, nagle u rolników ma wiele do powiedzenia, nagle się tam pojawił, nagle on ma wiele do powiedzenia, on jest z rolnikami, no
No co za same przypadki, powiem wam. Tylko, że tam, kurde, są tacy rolnicy jak ze mnie, wiecie, no, prima ballerina. Ale nawet zobaczcie tego, jak on ma tam ten Nawrocki, tak? Nawrocki chyba. Yy, Nawrocki, ten Alfons, kandydat. Zobaczcie, on tam się fotografuje z tymi niby rolnikami na tle Polexit, czyli oni już jawnie chcą wychodzić z Europy, im bardziej bliżej do Putina niż do Zachodu, ale to też nie jest żadna tajemnica. Paul, tutaj jak rolnicy strajkowali, to większość ich postulatów była spełniona podczas pierwszych protestów. Ale dla mnie to nie są jakieś rolnicze protesty, tylko to są zwykłe polityczne protesty na zlecenie PiS-u i nie wiem, no trzeba być ślepym, żeby tego po prostu nie zauważyć. Maksiu, i się z tobą zgodzę i potem oni się dziwią, że ludzie na nich psy wieszają, że ich krytykują, a oni niby walczą o nasze dobro. Oni nie walczą o nasze dobro, jeśli już, to walczą tylko i wyłącznie o swoje dobro lub swojej kochanej partii, czyli PiS-u. Bo jak PiS ich po dupach kopał, to oni cicho siedzieli. Teraz nagle oni się strasznie oburzeni są. No dokładnie, Paul, ja to samo mówiłem. Jak się rolnikom nie podoba, niech zrezygnują z dotacji, niech idą na swoje, a jak chcą wychodzić z Unii Europejskiej, to proszę bardzo, tam najlepiej przez tą wschodnią granicę niech idą. Im tam Łukaszenka i Putin da pole i wszystko i będą tam żyć jak w pączek w maśle. Witam Cię, Grzegorz, witam serdecznie. Bo tam no, fakt faktem, no, rolników praca jest ciężka, ale no niech też nie przesadzają, mają tyle dotacji, mają tego wszystkiego i no sami se ten zawód wybrali, nie? Danuta, zdrową żywność powiadasz. Zdrową żywność to oni robią dla siebie. Ty wiesz, że nie wiem, czy Danuta słyszałaś, ale rolnicy najwięcej nawozów ściągają właśnie z Ukrainy. Oni to, co na sprzedaż, to sypią tego tonami. Także tutaj ze zdrową żywnością to wiesz, u tych rolników to różnie to bywa. A poza tym, Danuta, skoro rolnicy tak bronili, to czemu oni tak cicho siedzieli przez 8 lat? Kiedy PiS tonami zgniłe zboże do Polski wprowadzał. Czemu ich nie było? Czemu nie było ich na ulicy? Polskie azoty padały, a oni z Ukrainy tonami zboże ściągali. Ursus padał, a oni zagraniczne ciągniki kupowali. Także z tym bronieniem i zdrową żywnością to jest mocno dyskusyjne. Danuta, i rolnik
tak jak rolnicy mówią, że rolnik mnie żywi, że ja powinienem być mu wdzięczny, bo rolnik mnie żywi. Nie, ja od niego kupuję produkty, płacę mu za jego pracę. Tak samo ja mogę powiedzieć, że nie wiem, energetyk dostarcza mu prąd, zakłady, nie wiem, krawieckie ubrania, zakłady jakieś ciągniki, też powinien być im wszystkim wdzięczny, bo bez tych wszystkich innych zawodów rolnik by swoją kobietę zaprzęgał do pługa i w polu orał. I mówisz, Danuta, że Putin jest najbliżej tu dla Tuska. No jakoś Tusk bardziej ciągnie na zachód, a rolnicy chcą wyjść z Unii, rolnicy chcą być bliżej właśnie Putina. To przecież rolnicy mieli na banerach Putin zrób porządek. Także Danuto, no bez urazy, ale wiesz, no takie teksty rodem z propagandy Republiki to raczej tu nie przejdą. Tu są osoby myślące. Zresztą ci prawdziwi rolnicy, tak już mówiąc o rolnikach, to prawdziwi rolnicy, oni nie chodzą na te pisowskie spędy, tylko pracują na swoim gospodarstwie. Bo do prawdziwych rolników to ja mam szacunek i prawdziwych rolników ja szanuję, a tych zadymiarzy, tych sługusów pisowskich to nawet nie ciężko nazwać rolnikami. No Mirek, tutaj akurat mogę, bo no Nika, dobrze powiedziane. Tutaj nie będzie tak, że ach, och, tylko prosto z mostu się daje. Pal Mirek przy kąpie, nie wychodź, zimno na dworzu. Jak zimno, to się szybciej pali na dworzu, nie? Roman, ja podejrzewam, że Danuta już się więcej nie odezwie.
No, Jarek, nie mogę ci powiedzieć. No, wiem, że nie wiesz. Ja też nie wiedziałem do ostatniej chwili. Także, no, zdziwiłbym się, gdybyś wiedział. A u mnie dalej jest minus chyba 2 jest. Witaj Ela, witaj i tobie wszystkiego dobrego w nowym roku. No Mirek, to jest jakiś tam plan, jakieś tam rozwiązanie. Jak ja wychodziłem wcześniej, jak wychodziłem, to też dużo mniej paliłem, to fakt. Roman mnie tam moja coś poducza trochę, ale ja wiesz, ja troszeczkę oporny na wiedzę taką jestem, także z 10 lat może parę słówek załapię. No i druga sprawa, która mnie, ale o tym też może zrobię materiał, ale wam powiem, co mnie, nie wiem czy widzieliście dzisiaj, tak Ela, właśnie o tych pseudorolnikach rozmawiamy. A ja mam jutro wolne, jutro się jeszcze byczę, kurczę, także... Także Mirek, nie zazdroszczę ci tej nocki. Witaj Anatol, witam cię serdecznie. Mirosław Nowak, słyszałem ten knur, jak on się nazywa? Nie Sasin, tylko ten drugi, co się czerwony jak burak robi. On twierdził właśnie, że to wina Tuska, że kawa i kakao zdrożało, że to wina tego rządu jest. Zobaczcie, jaką ten rząd ma super moc. No tutaj normalnie, wiecie, plantacje kakaowca, kawy są na każdym polu, także no, tutaj mogą sobie na tym zarobić. No, nie wiem skąd oni tych idiotów biorą, kurczę, w tym PiSie. A no tak, jutro święto jest faktycznie, Jarek. No to ja już kościółkowy garnitur z komunii ubieram i lecę do kościółka. Jarosław, właśnie widzisz, no czytasz w moich myślach, bo mam w przygotowaniu właśnie o Andrzeju Fochmistrzu materiał zrobić na jutro, także no trafiłeś w dziesiątkę, powinien jutro być ten materiał, już ten filmik wrzucony, właśnie bo się zastanawiałem między rolnikami, Wośpem a Andrzejem Fochmistrzem, ale zrobię o Andrzeju Fochmistrzu.
No a powiedzcie, powiedzcie, co myślicie o nowym pomyśle tego knura spasionego, no jak on się nazywa, Ssakiewicz. Serduszka z wośpem, znaczy serduszka na wzór wośpu zrobił, tylko Republika i ogłosił, żeby nie wspierać Owsiaka, tylko Republikę. No, zobaczcie, jakie to jest bydle pierdolone, za przeproszeniem. Ten knur, kuźwa, żeruje, nie wiem, no, odejmuje tym chorym dzieciakom potrzebującym, żeby swoją tłustą dupę napchać. No, powiedzcie, jak nisko ta Republika jeszcze ma upaść? Nie wiem, zobaczcie, tu się z PiS-em kłócili, że pieniądze dla nich, oni są wiecznie nienażarci. Mnie to, ja już, wiecie co, nawet nie mam słów, żeby to określić. Bo kurde, Ssakiewicz teraz będzie żerował na Wośpie, żeby się nachapać. No tak mówię, to jest, no bydle to jest mało, no to już, nie wiem, siedział na dnie i zaczął robić odwiert. Jak mu mało kasy, niech się zgłosi do swojego mocodawcy Putina i niech mu tam, kurde, sypnie rublami. No ale kuźwa, żeby żerować na, nie wiem, oczerniać ludzi, którzy pomagają naprawdę chorym dzieciom, no nie wiem, tutaj naprawdę brak słów na takie zbydlęcenie. Jarku, dokładnie, no niech ty dasz na woźb, ja dam na woźb, niech każdy, nie wiem, ma tego grosza, nie wiem, że tak powiem, na zbyciu, niech da komu chce, ale niech nie wiem, nie żeruje nie w taki sposób, no kuźwa mać. Grzegorz, ja ci powiem, dlaczego pisowcy tak plują na Owsiaka, na tą orkiestrę, bo to jest jedyna instytucja, na której nie byli w stanie swoich brudnych łap położyć, gdzie nie byli w stanie ukraść pieniędzy, gdzie trzeba było coś dać, a nie zabrać. I to pisowcom się nie podoba, to pisowców boli. Ela, tak, się zgadza, oni 8 lat, ale ta Ruspublika, oni już generalnie nawet przebili tą TVP, co była za czasów PiS, bo no takiego dna, takiego mułu to nawet telewizja pisowska, TV PiS nie osiągnęło. Teraz słyszałem, że oni tam ścigają ci pseudodziennikarze Owsiaka, żeby wykazał konto, wykazał ile na co wydał, a się zastanawiam, czemu oni nie pójdą do Rydzyka, żeby wykazał swoje konto z publicznych pieniędzy, żeby, nie wiem, wytłumaczył się, gdzie są pieniądze, które zbierał na ratowanie stoczni i tak dalej. No przecież... Grzegorz, oni cały czas próbują wrabiać Owsiaka, a zobaczcie, bo oni krzyczą, że Owsiak złodziej, że on to ukradł, że on tyle kradnie, że tego... Zobaczcie, oni mieli 8 lat, pełen aparat państwowy, no wszystko mieli, łącznie z Pegasusem. I jedynie co na Owsiaka znaleźli, to wiadro pomyj, które wylewali w swojej szczujni. Zresztą podobnie było z Tuskiem. Gdyby Owsiak naprawdę coś ukradł, gdyby naprawdę jakiś przewał zrobił, pisowcy by to bez wahania wykorzystali.
Witaj Darecki, witam serdecznie. Przecież, no, Paul, gdyby oni coś na Owsiaka znaleźli, najmniejsze jego potknięcie, oni by to tak wyolbrzymili, tak zrobili, oni przecież mieli chrapkę, przecież ojciec inwestor Tadeusz chciał też prowadzić to, przejąć ten interes. Przecież gdyby Owsiak coś się, noga mu powinęła, przecież oni bez wahania by to wykorzystali. No nie dopuścił ich do Kassela, dlatego oni też przecież mieli w planach opodatkować, co tam się zaczęli ludzie burzyć. Mieli w swoim czasie przecież w planach opodatkowanie zbiórek charytatywnych. Bo nie mogli się tak do Owsiaka dobrać, to przez podatki chcieli się dobrać. Przecież te nie na żarty knury, oni nawet chorym dzieciom by od buzi odjęły, żeby tylko ukraść te pieniądze. Przecież te mędy aż siwiły, żeby tam zawinąć część kasy. Im jest kurde wiecznie mało, oni, a teraz to w ogóle oni się wiją jak, nie wiem, ze sraczką, bo już w ogóle są odcięci od koryta. Ale to, Maksiu, oczywiste jest, że u pisowców jest tak, że największy skurwysyn, za przeproszeniem, jeśli będzie po ich myśli, to będzie kryształem, aniołem, patriotą, katolikiem i co tylko chcesz, no chodzącym archaniołem. A ktoś, kto nic na niego nie mają, to go z gównem zmieszają, bo nie jest po ich myśli. Tak, Grzegorz, on się rozliczył, tak jak i Rydzyk się rozliczył ze zbiórki na ratowanie stoczni. Ale wiecie co? Zobaczcie, że przez ostatnie lata im bardziej na Owsiaka plują, im bardziej na Owsiaka szczują, tym więcej ludzi płaci, tym więcej zbiera. I ja powiem wam, że przy takim tempie to niech plują na niego, niech go atakują, bo wtedy jeszcze więcej pieniędzy. Robią mu po prostu wielką przysługę. No dlatego, Ela, mówiłem, że oni tak Owsiaka nienawidzą z tego względu, że nie mogli położyć łapy na tych pieniądzach. No podobno Anatol już spadło im do 20 paru procent. Nie wiem, ile tam prawdy jest, ale słyszałem, że tam do 20 paru procent już spadło. Roman, albo ich zdelegalizować, albo otworzyć im szeroko granice właśnie na Węgry, albo na Białoruś, tam no, do swoich niech idą. Ale wiecie co, tak propos Białorusi, nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś wam mówiłem, jak pisowcy płot budowali, że powinni sobie
powinni sobie, teraz w styczniu Grzegorz będą grali, chyba 25 stycznia, jeśli dobrze pamiętam. Jak ten płot budowali, ja się śmiałem, żeby sobie zrobili furtki, żeby mieli którędy uciekać. I zobaczcie, no w sumie wieją, no, Węgry, a właśnie jak obstawiacie, gdzie ucieknie Morawiecki, na Węgry czy na Białoruś? A Macierewicz to na pewno na Białoruś, to jest na bank. Ela, gdyby był choć jeden uczciwy w PiSie, to Kaczyński by Alfonsa nie brał na kandydata na prezydenta, tylko by któregoś z pisowców wystawił. No ale tam nie ma ludzi, ale sobie też wybrał szemranego typa, ale chociaż być może nieumoczonego w afery finansowe, chociaż też nie do końca, bo tam coś już wychodzi na pana Alfonsa, że tam też jakieś przewałki z kasą robił. Morawiecki do USA nie, bo ekstradycję, Morawiecki będzie uciekał tam, gdzie nie ma ekstradycji z Polską. A chociaż u Trumpa, no faktycznie. A słyszeliście, że w Unii Orbanowi dali, nie wiem jak to nazwać, ultimatum, że Orban ma wydać tego ciężko chorego, co zwiał do Orbana, że ma 2 miesiące na wydanie, albo będą kary finansowe. Ciekawe, na ile Orban jest gotów poświęcić kasy, żeby przetrzymywać tego Romanowskiego. No Danuta, teraz to mnie rozbawiłaś. No to fajne macie niebo, jak w niebie napisali, żeby Alfonsa i szemranego typa na prezydenta dawać. Powiedz Danuta, powiedz mi, Danuta, powiedz mi, naprawdę byłabyś dumna, gdyby prezydentem był były Alfons? Nie wiem, może weźcie mu, wymyślcie hasło z burdelu do Belwederu. Danuta, ale coś ci powiem. Pamiętasz? PiS zawierzył Polskę Matce Boskiej. Pamiętasz to, nie? I zobacz, Matka Boska posłuchała i przysłała Tuska i pogoniła PiS. Także, no nie wiem, z tym niebem bym tak nie ryzykował. Jak to gdzie, Jarek? Na Nowogrodzkiej jest niebo. Nie, Jarosław, ale zobacz, jak im się tym pisiorom to tak spina wszystko. W niedzielę idą do kościoła, wychodzą z kościoła i cały tydzień plują jadem, pomawiają, obrażają, atakują, a potem znowu rączki składają w niedzielę i w kościele klęczą. Ale jak to stare przysłowie mówi, jak bydlę wejdzie do pałacu, to bydlę nie staje się szlachcicem, tylko pałac oborą. Także raczej nie.
Tak, Ela, wiem, oni w ogóle teraz ta wiara pisowska jest dość ciekawa, no ale cóż, no tutaj nie będę dyskutował. Tutaj prawdziwy katolik, znaczy ja nie jestem katolikiem, ale mówię o katolikach, że taki katolik, który jest katolikiem, a nie idzie zgodnie z linią partii, to nie jest katolikiem, jest antychrystem i antypolakiem. Wiecie co, dzisiaj chyba na Facebooku gdzieś tam coś napisałem, że jestem osobą niewierzącą i w ogóle nie... I tam coś na temat Republiki było. Ja powiedziałem, że tej szczujni nie oglądam i tam na mnie taka babka typu właśnie Danusia wyskoczyła, że jestem zdrajcą, że jestem Niemcem i że nie jestem prawdziwym Polakiem, bo nie wierzę w Boga, nie oglądam telewizji Republiki i nie popieram PiS. Także dowiedziałem się czegoś nowego. No, Maksiu, oczywiście, że Matka Boska wie. Sam ojciec Tadeusz, inwestor, ją o tym poinformował. Tak, Mirosław, od urodzenia mieszkam w Polsce. Dobrze, dobrze Magda napisałaś. Nie wiem, ja chyba mógłbym się równie dobrze Danusi zapytać, za co aż tak bardzo nienawidzi Polski, że chce, żeby Alfons był prezydentem Polski. No, znaczy Ela, pisowcy i im podobni, oni, oni tam wiarę Boga, czy tam co tam jeszcze, patriotyzm, polskość, to mają wypchane gęby, aż im się ulewa, ale to tylko po to, żeby móc sobie lepiej kraść, lepiej obrażać innych, segregować ludzi, po prostu pluć jadem na resztę rodaków. Nika, jak twoje niebo tak twierdzi, to znaczy, że nie jesteś prawdziwą Polką i patriotką. To już ci mówię za Danusię, że tak to jest na pewno. Mirek, no jeśli nie popieramy religii PiS i samego Jarosława Zbawiciela, to tak, każdy jest tu ateistą. No pani Danuta go broni, no, bo to jest prawdziwy Polak, patriota. On bardzo dbał o polskie kobiety. Część z nich sprzedawał do niemieckich burdeli, ale to wszystko w imię Boga, w imię patriotyzmu, w imię dobra bliźniego. Także, no, krótko mówiąc, jaki kandydat, tacy wyborcy. Jarosław, to nieważne. Ważne, że on jest z namaszczenia prezesa. Ważne, że według narracji telewizji Ruspublika i tak dalej jest prawdziwym Polakiem, patriotą. No, co tam córka? Nie ta, to druga. Ważne, że prawdziwy Polak, patriota.
No, Mirosław, ja jestem pewien, ja już to nawet kiedyś mówiłem w którymś filmiku, że ta koalicja za bardzo się pieści z tymi pisowcami, bo faktycznie jeśli pisowcy dojdą do władzy, to oni nie będą tak się piórać. Oni po prostu będą naprawdę hurtowo i nie będą przestrzegać jakichkolwiek zasad. A jeszcze ten obłożnie chory Ziobro, jak się dopadnie do prokuratury, to powiem wam, będą sądy kapturowe. Ziobro będzie sędzią, wyrocznią i katem. Ale wiecie co? My tak tutaj po Danusi troszeczkę jedziemy, ale ja powiem wam, że no szacun dla niej, że tutaj weszła, że tak powiem, między wilki i ma taką odwagę napisać, co myśli, jakie ma podejście, bo widzi, że tutaj wszyscy jadą po PiSie i tak dalej, a ona weszła i powiedziała, co myśli. No to jest już, powiem wam, poziom wyżej. To już jest jakość, to już jest wykonanie, to już jest prima sort. Tak, Nika Nawrocki, jeśli wygrałby i by został prezydentem, wszystkich tych naiwnych baranków by miał głęboko w dupie. I podejrzewam, że swoich szemranych kolesi by tam do kancelarii prezydenta wziął i wtedy by dopiero było wesoło. Maksiu, nie ma nawet takiej mowy o jakimkolwiek poddawaniu się. Bo nawet gdyby Nawrocki był prezydentem, a PiS miał władzę, dalej bym nadawał, dalej bym po nich jechał. No chyba, żeby mnie zamknęli za, nie wiem, wrogą partii działalność. No ale tak delikatnie, no bo Danusia tutaj rozkręca też rozmowę. Ma swoje zdanie, trzeba to uszanować. No Nika, no mało który pisior ma taką odwagę wejść tutaj i powiedzieć, co myśli. To trzeba Danusi przyznać, że ma Danka jaja, no. Bo jak wiesz, pisiory są odważne, ale w grupie. Oni jak są w kupie, to kąsają, plują jadem, rzucają gromami, ale jak sami są, to mało kiedy się odważą coś powiedzieć. A tutaj, zobacz, Danusia weszła, nawet 2 razy coś napisała i tutaj pełen szacun dla niej za to. Oj, Jarosław, już nie raz mnie kamieniowali, już nie raz mnie, a już nawet wyrok śmierci w imieniu Rzeczypospolitej dostałem, także u pisiorów tak, tam to szybko tracisz głowę. Allah Akbar, zdrajco ojczyzny, już nie żyjesz. Nie, Ela, Danusia jest wierna i podejrzewam, że Danusia nie zmieni, choćby skały srały. Danusia ma swoje zdanie. Danusia broni jedynie słusznej partii i tutaj nie ma 2 zdań.
Jak możesz, Nika, tak mówić? A nie wiem, czy słyszeliście, Łukaszenka wprowadził coś takiego, że teraz będą odbierać dzieci opozycjonistom, którzy no, są, brzydko mówią, przeciwko partii. I jestem ciekaw, czy Jarosław by ściągnął to samo od Łukaszenki i wprowadził to w Polsce. Chociaż podejrzewam, że teraz jakby wygrali wybory, to obozy koedukacyjne by wprowadzili. Zordan, no każdy ma swój typ prezydenta, no skoro tobie Nawrocki pasuje, no okej, no no co? No cóż mogę więcej powiedzieć? No gratuluję wyboru i tak trzymaj. No Anatol, to są ich standardowe, taki mają standardowy zestaw tych słów, także Jordan, a tak z ciekawości, powiedz proszę, dlaczego akurat na Nawrockiego? Co ci się w nim tak... No ale dobra, no nie podoba ci się Trzaskowski, no okej, no ale powiedz, co ci się w Nawrockim podoba? Dlaczego akurat Nawrocki? Co on takiego ma wyjątkowego, że chce, żeby był głową państwa? Bo dla mnie Trzaskowski ma i wykształcenie, zna języki, jest reprezentatywny, no i ma ogromne poparcie. A co ma Nawrocki? Poza szemranym, ale słuchaj, to ty chcesz, żeby głową państwa był Wykidajło, czy dyplomata? No i co oni tym mocnym prawym sierpowym zrobi? To teraz nie wiem, kwalifikacje się zmieniły. Teraz ten, kto ma lepszy prawy sierpowy, który więcej zmywarek wniesie do domu, bardziej się nadaje na prezydenta? No, Zordan, sprawdź, jakie uczelnie pokończył. A co ukończył Nawrocki? No jest dyplomatą, jest. Zobacz, jak on potrafi rozmawiać, jak on się wysławia, a zobacz, jak się wysławia Nawrocki. Nie wiem, no oczekuję, że pojedzie gdzieś, nie wiem, na jakieś spotkanie prezydentów Nawrocki i o coś się go zapytają, a on powie, nic nie uważam, ale mam za to zajebisty prawy sierpowy i dlatego jestem super prezydentem. Trzaskowski ma ukończone takie uczelnie, że Nawrocki nawet przy ich murach nie stał.
No rządzi Warszawą i ma bardzo duże poparcie nadal. A nawet, Zordan, nawet jeśli Trzaskowski popełnił jakieś błędy, okej, ja nie mówię, że nie, ale podaj mi choć jednego polityka, który nie popełnił żadnego błędu, bo coś mu tam wytknie, że coś tam źle zrobił. Podaj mi choć jednego polityka z tak zwanej prawicy, z PiSu, który nie popełnił żadnego błędu w swoich rządach. Znasz takiego? Bo ja nie. Ale widzisz, Zordan, poza tym, że powiedziałeś, że ma mocny prawy sierpowy, żadnego więcej argumentu nie masz na niego. Że nie wiem, co cię jeszcze poza tym przekonało do Nawrockiego. Mówisz, że będziesz go osądzał, jak wygra wybory, a nie lepiej zapobiegać, jak potem leczyć? Przecież Nawrocki to jest kolejna pacynka w rękach Kaczyńskiego. Trzaskowski nie ma umiejętności dyplomacji. Jak Trzaskowski nie ma umiejętności dyplomacji, to uważasz, że Nawrocki ma, tak? Zordan, no to gratuluję ci, naprawdę. Wiesz, już pomijając to wszystko, ale Nawrocki i dyplomacja, no troszeczkę to się nie skleja, delikatnie mówiąc. Tutaj się Zordan z tobą zgodzę. Kaczyński nie wie, czy to jest dzień, czy noc zresztą, ale zobacz, że te wszystkie Kaczyńskiego satelity, to co Kaczyński powie, oni ślepo powielają. Kaczyński się właśnie takimi usłużnymi pacynkami otacza. Bez nich Kaczyński by skończył jak żul na ławce pod blokiem. Danuta, a według ciebie kto byłby takim prezydentem, który by rozwalił system PiS i PO? Zordan, no teraz to dałeś do pieca. Nawrocki będzie samodzielnym politykiem. Przecież nie wierzę, że to napisałeś i nie wierzę, że w to wierzysz. Nie, Zordan, podpuszczasz, nie? Teraz to podpuszczasz.
Tak, Nawrocki będzie niezależnym prezydentem. Od niego nie będzie nic zależało. Podobnie jak Duda był niezależnym prezydentem. No, Zordan jest bardziej samodzielnym niż Nawrocki. To, że Trzaskowski wywodzi się z PO, no to on tego nie ukrywa. Nawrocki ukrywa to, że jest po prostu popychadłem Kaczyńskiego, że jest zwykłym pisowcem. Dokładnie. Trzaskowski nie ukrywa tego, że jest z PO. Nie pali głupa, że jest obywatelski i niezależny. No, Zordan, chyba nie wierzysz w to, że Kaczyński by jakiegoś tam z dupy kandydata wszystkie siły postawił, łącznie ze swoją telewizją Republika. A w jaki sposób Zordan Trzaskowski demoluje Warszawę? Z tego, co tam ogółem, że ludzie są bardzo zadowoleni z jego prezydentury, a Warszawa się rozwija. W jaki sposób on demoluje tą Warszawę, powiedz? O, Danuta, mówisz, że Duda jest pokłócony z PiS-em. To dlaczego wszystko robi na rękę PiS-owi? Czemu dalej wykonuje polecenia Jarosława, skoro jest tak pokłócony? Czemu wychwala w swoich exposé, że tak powiem, PiS pod niebiosa, a krytykuje PO? No, skoro jest tak pokłócony, to chyba nie powinien tego robić. Wiem, Ela, wiem, ale jestem po prostu ciekaw jego opinii. Nie, Zordan, nikt cię nie szkaluje, po prostu próbuję się dowiedzieć. No, próbujemy z tobą dyskutować, twój tok myślenia zrozumieć. No, przecież nikt cię tutaj nie obraża. Przecież tutaj ci powiedzieli, jak powiedziałeś, że będziesz na Nawrockiego głosował, no ja też powiedziałam no każdy niech se głosuje na kogo chce, no każdy ma wolny wybór. A rozmowa, wymiana poglądów to nie jest szkalowanie, Zordan. Wiesz, to, że tutaj my sarkastycznie mówimy, to jest normalne, no to już taki urok tego kanału jest, że tutaj sarkazm bardzo często występuje i nawet sarkastycznie czy docinamy między sobą. Zordan, słuchaj, no znasz definicję trolla, nie? Na pewno znasz. Ale też nie bądź taki wrażliwy. Wiesz, jak tutaj
Na przykład Jarka nazywamy, który Jarek jest ze mną na kanale od samego początku, a nieraz takie sobie wbity robimy, no nie bądź taki też wrażliwy. Tu jest, Zordan, tu jest i tak bardzo łagodnie ci powiem, bo ja tak ci mówiłem, nie wiem czy byłeś tutaj od początku, ja mówiłem, że jak ja weszłem, próbowałem dyskutować na kanałach sympatyków PiS powiedzmy, no to dziękuję Jarku, jestem ci bardzo zobowiązany. To powiem ci, że o wiele gorsze epitety w moim kierunku szły i tak jak powiedziałem, nawet dostałem wyrok w imieniu Rzeczypospolitej pisowskiej, także tutaj naprawdę nie masz na co narzekać. Zresztą wiesz, Zordan, zresztą wiesz doskonale, jak na tych kanałach, tych pseudoprawicowych się odnoszą do przeciwników partii Jarosława, nie? Tutaj wyroku w imieniu Rzeczypospolitej nie dostaniesz, Zordan, na pewno. Dobra, wiecie co, ja was nie będę włączał przerwy. Idę na chwilę, tylko się napiję, za chwileczkę do was wrócę, zostawię tutaj tak jak jest. Także za moment jestem z powrotem.
Jestem, przepraszam. Dobra, poczytam, co pisaliście z tematu. No troszeczkę, Jarek, tak. No starość, nie radość, nie? Już. Tak czytam, co piszecie, co mówicie, żeby tak w miarę zaskoczyć, bo chwilę mnie nie było, a tu się dużo wydarzyło, widzę. Danuta, bez urazy, ale jak ciebie czytam, to jakbym słuchał Rus Publiki normalnie. I ty naprawdę w to wierzysz, co piszesz? No jak to Paul, kto sprzedał Lotos? Tusk sprzedał Lotos. No przecież wszystko jest. Cena kawy i kakao to też jest wina Tuska, że ceny poszły w górę. No przecież to oczywiste, że plantacje na każdym polu kawy i kakao są w Polsce, dlatego ceny podnieśli. No Lotos też oczywiście sprzedał Tusk, bo Tusk kazał Unii, żeby kazali Obajtkowi. No nic nie rozumiesz, człowieku. Zordan, mm, a zgadnij, kto najwięcej w Polsce zakładów sprzedał? Tylko nie mów, nie wiem, powiesz, że Tusk, tak? I PO. No to cię wyprowadzę z błędu. Najwięcej sprzedała, jak oni, kurczę, patrz, wyleciało mi z głowy, teraz jak ci chciałem powiedzieć. AWS, AWS chyba, tak? AWS, tam gdzie byli Kaczyńscy. Wtedy najwięcej sprzedawali. No, Zordan, Niemcy będą Tuskowi stawiać pomniki, a Kaczyńskiemu będą Ruscy stawiać pomniki.
No oczywiście, Jarek, że działa elektrownia, przecież tam samochody Izera, te co Morawiecki wyprodukował w milionach sztuk, się ładują. No, na Bałtyku promy polskie już nie mają gdzie się mieścić, pływają. No. Danka i ekonomia. No, no tak, Paul. No, sam Fogiel, ja to widziałem na własne oczy, słyszałem na własne uszy, jak Fogiel mówił, że w Górach Izerskich Izerę produkują, także ja w to nawet nie wątpię. Jarek, jaka stępka, no co ty się dopiero dzisiaj urodziłeś, przecież przez 8 lat oni chyba z 50 promów wybudowali i wszystko polskie. No zobacz przez rów Jarosława, ile tankowców, ile kontenerowców przepływa. Przecież tam kolejki na redzie stoją, żeby przez ten rów przepłynąć. Także no same sukcesy. Ela, no jak? Przecież Jarosław jest zawsze nieomylny, on wszystko najlepiej wie i najlepiej robi. Także nie zadawaj takich pytań, bo przecież to oczywiste, że Jarosław zawsze dziewica, on wszystko robi idealnie, najlepiej wie. No, teraz ostatnio pokazał, jakim jest wielkim znawcą i specjalistą od zakupów wszelakich. W sumie tak, bo Jarek lubi młodych chłopców, a Oskarek idealnie się nadaje na dmuchaną lalę Jarosława. Witaj Daniel, witam cię serdecznie. Ale u sympatyków, fanatyków PiS jest tak, że na argumenty to oni jakoś cieniutko, tak na przykłady, argumenty. Zordan, tylko że Nawrocki to jest jeden wielki błąd. I zacznijmy od tego, że Nawrocki jest namiestnikiem Kaczyńskiego, udaje kogoś innego. On
On się do polityki po prostu nie nadaje. No nie oszukujmy się. O, Zordan, pijesz do tej oczyszczalni Czajki, tej awarii? To ci przypomnę, że za prezydentury Lecha Kaczyńskiego to szambo lało się do Wisły 24 na dobę. Jakoś wam to nie przeszkadzało wtedy. A podczas awarii jakoś zaczęliście nakręcać wielką aferę, bo za Trzaskowskiego stała się awaria oczyszczalni ścieków. Nie wiem, czy według ciebie jakby, nie wiem, jaki był wtedy prezydentem Warszawy, to co, on by własnym ciałem to zasłonił i zaczął śpiewać, nie wiem, Rotę i te szambo by zablokował? Wolę Tuska, niemieckiego polityka Zordan, niż Kaczyńskiego, rusko onucę, który działa na rzecz Putina, bo wolę, żeby Polska się kierowała w kierunku zachodu niż wschodu. Jak Nawrocki wygra, to z Polski będzie burdel. No, Kaczyński wiedział, kogo dawać na kandydata. No, PiS narobił takiego burdelu, że tylko Alfons może tam zarządzać. Przez ostatnie 20 lat i rządziło PO, i Lech Kaczyński rządził. Nika, ale to wszystko jest wina Tuska i PO. Także no tutaj to chyba oczywiste. No, Zordan, tutaj w większości przypadków tak. Co złego to PiS. W większości przypadków tak. No, 8 lat rządzili, można by było tu wymieniać godzinami to, co zrobili złego. Ja wiem, że nawet jak Tusk nie rządził, nawet jak go w Polsce nie było, to i tak to była wina Tuska. No ale no niestety jest od groma rzeczy, które delikatnie rzecz ujmując są złe, ale zrobił to PiS. Irene, ale widzę, jesteś cięta na zwolenników PiSu.
Ela, nie zgodzę się z tobą. Jedną rzecz PiS zrobił bardzo dobrze. Odszedł od władzy. Dobre pytanie, Jarek. I właśnie o tym też mówiłem. Jeśli chodzi o rozmowę na argumenty, to cieniutko u nich. Tylko oklepane frazesy i sprzedał, zdrajca i tak dalej. Nika, popieram. Zordan, nie chcę cię martwić, ale podejrzewam, że Nawrocki dostanie taki wpierdziel w wyborach prezydenckich, jak jaki podczas z Trzaskowskim, jak jaki podczas jak startował na prezydenta Warszawy. No, Mirek, to prawda. To jak zaczynaliśmy, to było kilka osób. Teraz jest, no, z tygodnia na tydzień coraz więcej. Jest fakt, ja też to zauważyłem. Tak, Ela, my pogoniliśmy, tylko mówię, że to jest ta dobra rzecz, że oni już nie są u władzy. No, to jest jedyna dobra rzecz dla Polaków i dla całej Polski. Dobrze, argument. Zordan, Trzaskowski rządzi Warszawą Pogrąkiewicz. Dobra. I co oni takiego złego zrobili według ciebie? Co Warszawa na tym straciła? Bo z tego co wiem, nie jestem warszawiakiem, ale z tego co wiem, się rozbudowuje i kwitnie. Co oni nie tak zrobili z tą Warszawą? Nie wiem, ubyło tej Warszawy, budynków ubyło, nie wiem, ludzie zdziczeli. No to jak już dałeś argument, że Trzaskowski rządzi Warszawą Pogrąkiewicz, to powiedz, co w tej Warszawie się złego stało przez ten okres. Tak, Maksiu, zgadza się i powiem ci, że po tym jak dostanie wpierdziel, to pisowcy będą wyć, że wybory były oszukane, że tam, nie wiem, Niemcy, Merkel, nie wiem, Żydzi, kosmici i Kubuś Puchatek w tym maczał ręce i albo że była taka nagonka w publicznej telewizji na tego biednego patriotę Nawrockiego, że nie miał szans na wygraną. Coś takiego będzie. Ale nie mogą, Jarosław, nie mogą być oszukane wybory, no bo ten, ten wieprz, jak on, nie Czarnek? Kurczę. Ten, co go ksiądz wychowywał, ja już ich mylę, stwierdził, że oni założyli Komitet Ochrony Wyborów i będą kontrolować wybory, wyobraź sobie, tak, że będą uczciwe. No. Zordan, a wiesz, że nie pamiętam, która to stacja metra,
ale w Warszawie chyba Kabaty, nie jestem pewien, została stacja metra uznana za najpiękniejszą stację metra na świecie. I zobacz, za tego strasznego Trzaskowskiego. Taką piękną stację metra wybudowali. No coś takiego. Nie do pomyślenia, nie? Aż dziwne, że nie nazwali tą stację Jarosław. Dokładnie, Maksiu. Wyć to oni będą, też powiedziałam, oni nie mają godności, żeby z podniesioną głową oddać władzę, powiedzieć fakt, przegięliśmy, odchodzimy. Nie. Oni będą kąsać, skamleć, szczuć, bo kwiczeć jak od świnie odrywane od koryta. I tak już jak wam właśnie mówiłem podczas któregoś z filmików, nie, że nawet komuniści z większą godnością oddali władzę niż pisowcy. O, to Czarnek, dobrze, Ela, dzięki. A to Jarosław też tak może być, bo podejrzewam, że no, mimo że pisowcy są tam tępi, ale oni doskonale wiedzą, że oni tak naprawdę nie mają szans. No, zresztą go sam Kaczyński wybrał, a z taką przeszłością, z tym, co on sobą reprezentuje, Nawrocki nie ma najmniejszych szans. Oho, Danuta leci na ostro już, zobaczcie, Danka już na ostro leci. Argumenty się skończyły, zaczyna się już teraz. Danuśka się zagotowała już. Jarek, ja tobie wierzę na słowo, ty jesteś zawsze dobrze poinformowany. Ale równie dobrze 2 linie metra można zrobić byle jak na przykład elektrownię w Ostrołęce, prawda? Ja wiem, że w PiSie jest dziwne, jest zaskoczenie, że coś można zakończyć i można wybudować, wykończyć i oddać do użytku. Wiem, że to jest szokujące dla sympatyków PiS, bo w PiSie to jest tak było przyjęte, że się coś zaczyna z wielką pompą, wydaje się miliardy, a potem się tego nie kończy albo się rozbiera za kolejne miliardy, tak jak elektrownia w Ostrołęce. Lepiej mieć 2 linie metra i odwalone jak woźny na Dzień Nauczyciela, niż coś zacząć budować, wywalić miliardy w błoto, a potem to rozebrać. Nie sądzisz, Zordan? No dokładnie, Jarosław. I jeszcze nie ukraść. Tak, tam rozmowy niedokończone będą. Ale widzę, Zordan, że ci tymi Niemcami wyprali mózg.
Irenę, ona w kościele była, się wyspowiadała z całego tygodnia, teraz ma znowu tydzień na grzeszenie, potem znowu pójdzie w niedzielę do kościoła, się wyspowiada, wyjdzie lżejsza. Zordan, tylko to nie ludzie, jak wy to nazywacie, lewaki, nie ciągną na wschód, nie uciekają od zachodu. To wy, prawi, uciekacie na wschód, uciekacie do putinowskich pachołków. To wy chcecie wyjść, opuścić zachód i zbliżyć się do wschodu. No to ja nie przeczę, że nam bliżej jest do zachodu niż do wschodu. Wy bardziej wolicie putinowski mir. Wam źle w Unii jest, a znasz takie powiedzenie, jak komuś śmierdzi euro, to zaczynają pachnieć ruble, nie? I to nikt nie ucieka z rządu koalicji na Białoruś czy do putinowskiego Orbana. To od was uciekają. To nikt z obecnego rządu nie mówił, że Łukaszenka to ciepły człowiek. Nie robił tam do niego pielgrzymek, a z pisowców to tam chyba 6 było u Łukaszenki. Więc no, nie wiem, skąd ty taki zdziwiony jesteś. Zordan, a jak te lewaki pójdą sobie, to kto na was będzie pracował? A czemu zresztą, wiesz co, w 1939 też taki jeden był z wąsikiem koleś, który segregował ludzi, którzy mogą być w tych jedynie słusznych Niemczech, a którzy nie mogą być. Nie idź w te ślady. Nie sądzisz, że Polska powinna być dla każdego Polaka o różnych poglądach, a nie tylko o takich, jakie ty masz? Ojejku, jejku. To emeryci albo na tym, albo na zasiłkach siedzą. No i Paul wyjaśnił, kto to lewak i kto to prawak, dokładnie.
Jakie w Polsce zasiłki? Człowieku, te wszystkie plusy, które wymyślił Kaczyński, dzięki którym tym zasiłkom większość właśnie tych prawicowych, prawilnych Polaków se zrobiło sposób na życie, czyli życie na koszt podatnika. Wiele osób tak się urządziło, że MOPS zapłaci węgiel, mieszkanie, prąd, dostanie jeszcze na jedno, drugie, trzecie, 50 dziecko, dostanie ciuchy z PCK, nie musi nic robić i ma więcej niż ten, co zapierdziela od rana do wieczora. Dla mnie zasiłki jakiekolwiek powinny być dla osób, które pracują, a nie dla leserów. A pracy jest w bród, bo skoro przyjedzie taki Ukrainiec i potrafi se znaleźć pracę, czy jakiś z innego kraju i se potrafi znaleźć pracę, to dla mnie osoba, która w Polsce nie potrafi sobie znaleźć pracy, no sorry, to nie chce znaleźć tej pracy. Bo łatwiej jest łapę wyciągnąć po pieniądze podatników, niż iść i popracować trochę. Mirek, mówią, że wędzone dłużej leży, także tego nałogu się nie wyzbędę. Czy tanią siłą? Oni dostają, nawet jak dostają najniższą krajową, to jak wielu Polaków. Oni poniżej najniższej krajowej nie mogą dostawać. Także czemu ty nie pójdziesz na to miejsce i nie będziesz pracował? Bo tobie się bardziej opłaca rękę po pieniądze wyciągnąć. Ale ja z nią wychodzę, także Zordan, widać ten Ukrainiec jest bardziej zaradny od ciebie. Skoro on potrafił przyjechać z obcego kraju i znaleźć pracę i podjąć tą pracę, a ty na miejscu Polak w swoim kraju nie potrafisz znaleźć pracy, to nie świadczy źle o tym Ukraińcu, tylko źle o tobie.
Oj tak, Jarek, dobrze tu ujęłeś. Motają się strasznie, no, łapią się wszystkiego. Jak brakuje argumentów, to standardowo Niemcy, Ukraińcy, Tusk. Cały świat zły, tylko oni biedni, pokrzywdzony i cały świat przeciwko nim jest. No ale ja czasami mam takie wrażenie, że oni mają jakieś, dostają wytyczne i wszyscy jak jeden mąż powtarzają to samo. Roman, pamiętaj, że masz admina, masz większe uprawnienia. Teraz życie jak w Budapeszcie, nie w Madrycie. Nie, Roman, po to wam dałem te klucze do ręki, żebyście też sami działali. Także tutaj nie czekaj na moje decyzje. Jak coś tego macie te klucze, to je po prostu też możecie używać. Nie musicie mieć mojej zgody. Po to macie te klucze, Roman. Dokładnie, Ela. Im bardziej wyją, tym przyjemniejsze to dla ucha. Kluczem po łapkach, dokładnie. Tak, Nika, bo ci, co chcą wychodzić z Unii, ci, co tak krytykują, to właśnie w większości są ci, co siedzą na zasiłkach, co nie wiedzą, co to znaczy zapracować na jakiś pieniądz. Oni tam najwięcej mają do powiedzenia.
Jak to, Mirek, gdzie jeszcze im Białoruś została, tam też zostaną z otwartymi rękoma przyjęci. Ostatnie namaszczenie tam dostał. Brawo, Nika. Dobrze powiedziane. Zordan, pogrążasz się, człowieku. Ty już takie teksty jak desperat rzucasz, naprawdę. I nie wiem, ty myślisz, że na kimkolwiek tutaj to jakiekolwiek wrażenie robi? I oberwał klucz między oczy. Dobra, moi kochani, super dzisiaj jest, no ale tak jak mówiłem, ja dzisiaj tylko 2 godzinki mogę być, także będę się z wami powolutku żegnał.
że naprawdę no dzisiaj było przednio, pośmiałem się. Brawo, Roman, tak trzymaj. Także kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, naprawdę dzisiaj było wyjątkowo, aż mi żal kończyć. Naprawdę super z wami czas spędziłem. Mam nadzieję, że za tydzień się znowu widzimy. Także wszystkim jeszcze raz. Ela, no muszę, ja już na samym początku powiedziałem, że dzisiaj tylko 2 godzinki, ale obiecuję, że w następną niedzielę będzie o wiele dłużej. Dzisiaj muszę po prostu, bo wychodzę, także no niestety naprawdę z wielką przykrością, ale muszę dzisiaj skończyć, już nie dam rady dłużej. Dzięki, Nika, i wszystkim miłego wieczoru. Mam nadzieję, że za tydzień się znowu widzimy. Jutro oczywiście wrzucę jakiś tam filmik kolejny. A za dzisiaj jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.